Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Witam! W kolejnym odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka obejrzymy program edukacyjny, który był emitowany w szkołach podstawowych, kiedy nauczyciel się rozchorował lub miał za dużego kaca, żeby opowiadać o tundrze i pierwotniakach. Poznajmy tajemnice mężczyzn. Intro programu dla młodzieży, które trwa 1,5 minuty. Dobrze, że zaczynało się kończyć, bo od tej dynamiki już mi się zaczynało kręcić w głowie. O, proszę jaki wirtuoz bajery i podrywu. Wyrwa laski jak świeże wiśnie. Popatrzcie, jak rzuca w nią jakimiś gilami. Gdybym był młodą niewiastą, prawdopodobnie nie byłbym w stanie oprzeć się tym ociekającym romantyzmem zalotom. Umieszczenie jąder na zewnątrz ciała zapewnia niższą o 2 do 4 stopni Celsjusza temperaturę, bardziej odpowiednią dla produkcji plemników. Gdy przypomnę sobie te wszystkie chwile, kiedy dostałem piłką albo kolanem między nogi, to nie jestem pewien, czy powinienem się cieszyć z takiej, a nie innej budowy męskich genitaliów. Niewyobrażalny ból, 4 stopnie Celsjusza. Panowie, matka natura zrobiła nas w chuj. Pojawiają się popędowe reakcje seksualne. Leszek Lachowicz. Nie. Żarty z nazwiska są zdecydowanie poniżej poziomu tego programu. I w tym właśnie młodym wieku chłopak staje przed takim podstawowym swoim zadaniem. A to zadanie jest analnie proste. Będę brał cię, wał cię. Podwyższony poziom testosteronu powoduje nadpobudliwość, mogącą wywołać agresję. Jasne, że nie może. Młody chłopak dojrzewający to jest jak wspaniała maszyna, jak wspaniały samochód, który ma niesamowicie mocny silnik, ale ma słabe hamulce. Ta metafora jest niezwykle trafna. Samochód bez hamulców może spowodować, że kilka osób straci życie w męczarniach, ale jeśli 12-letni chłopiec nie potrafi kontrolować swojego popędu, to nie daj Boże sięgnie po pornografię. To, co jest ważne, to jest nauczyć się unikać tych rzeczy, które działają pobudzająco, czyli już nie mówię o czytaniu czasopism pornograficznych, ale o odwracaniu wzroku, gdy są jakieś sceny pobudzające, które działają na nas pobudzająco. Mam odwracać głowę, aby uniknąć pobudzających scen? Wyobrażacie to sobie? No cóż, najwyraźniej albo będziesz miał nadwyrężony nadgarstek, albo kark. Sprawdźmy w telewizji, może ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu. Witajcie! Telezakupy Awokado wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i prezentują specjalne urządzenie, dzięki któremu utrzymanie czystości nie będzie już dla Was problemem. Jeśli odwracanie wzroku na widok treści, które Was niezdrowo pobudzają, stało się zbyt uciążliwe, sięgnijcie po nasz specjalny antycypator napięcia seksualnego. W skrócie ANS. Zaprosiłem do programu znanego sceptyka, który będzie mógł osobiście sprawdzić, czy nasz antycypator rzeczywiście działa. Witam! W kolejnym odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka. Głównym elementem naszego antycypatora jest nowoczesna kamera antycypująca. Jeśli uważasz, że kupiłeś zbyt ciasne spodnie, gdy widzisz skąpo ubraną niewiastę, wystarczy tak zaprogramować antycypator, żeby reagował na nagość kobiety. Od tej pory nasze urządzenie będzie chroniło Cię przed właśnie takimi widokami. Ale w jaki sposób? To proste! Wystarczy zamontować na sobie banalny mechanizm blokujący widzenie. I co, Maćku? Prawie nie czuję, że masz na sobie nasz antycypator, prawda? To prawda, antycypatora w ogóle nie czuję, jest tak wygodny. Antycypator jest tak wygodny, że możesz go stosować w domu, w pracy i nawet podczas jazdy samochodem. Ale co dalej? Kamera antycypująca została skalibrowana na nagość. Zobaczmy, co się stanie, gdy pokażę Ci skąpo ubraną niewiastę.
Kamera wykryła nagość i uruchomiła mechanizm blokujący. W ułamek sekundy otworzy się nowoczesny monitor, który wyświetli treści drastycznie obniżające napięcie seksualne. Kochani, życzę wam... To naprawdę działa! Pamiętajcie, antycypator napięcia seksualnego. W skrócie ANS. Dziewczyny, które chodzą w bardzo skromnych ubraniach, znaczy skromnych pod względem mało powierzchni zajmują ciała. Odnalazłem moją pokrewną duszę. Moje zdegustowanie dziewczynami w skąpych ubraniach jest równie głębokie jak przemyślenia tego młodego mężczyzny. Im dłużej myślimy o pewnych rzeczach, tym częściej one wracają i tym trudniej jest zachować czystość. I właśnie po to powstał ANS. Problem z samogwałtem tworzy pewne błędne koło. Jest to coś, co dokonuje się niejako w samotności, czym nie chwali się człowiek przed światem, w związku z czym człowiek zamyka się w sobie, stroni od innych, ponieważ jest jakby część swojego życia, którą pragnie ukryć. W związku z tym zamyka się przed innymi ludźmi i brnie w samotność, co nasila jeszcze problem. This year, you will experience something big. So, what's your name and what's your problem? My name is Jack, and I rape myself. He sinned every day. Born. And he was depressed. I'm so depressed. He wanted to die. But instead, he changed. I will never rape myself again. He sacrificed his body to win a better life. Climbing up on Salisbury Hill. I could No see country for self-raping men, only in theaters. W tym okresie u chłopców niestety pojawia się często agresja. Dobrze, że to z wiekiem mija, bo ja bym już znalazł wszystkich pozabijał. A tylko gdzieś ta wdzięczność znika, wdzięczność dla rodziców. Maciuś, kupiłam ci nowy telefon. Maciuś, kupiłam ci nowy telefon. Co? Telefon? Telefon? Jaki telefon? MP3? Twardzie dla jednych kojarzy się z twardością muskułów i ładowaniem ciała w klubie fitness, dla innych z kolei twardzie to jest na przykład ktoś konsekwentny. Powiem wam szczerze, że nie wierzyłem, ale odkąd zacząłem odkurzać, czuję się jak prawdziwy twardziel. Szybciej tam z tym odkurzaniem, zaraz będziesz kibel szorował. A reszta do czego? To 1000 talentów. I te trzeba rozwijać. Też uważam, że trzeba rozwijać 1000 talentów. Gram dla satana, śpiewam dla satana. U chłopców dominuje jednak takie nastawienie biorę nad nastawieniem daję. Według mojego niewielkiego, ale zawsze jakiegoś doświadczenia, słowa bierze i daje pasują bardziej do kobiet. No, chyba że ktoś siedzi w pierdlu. Jeśli wybieram jedną z możliwości, to muszę ponieść jakby konsekwencje mojego wyboru. I to jest wolność. Jeśli unikam konsekwencji tego, co raz wybrałem, to tak naprawdę nie jestem wolny, bo nie potrafię jakby do końca wybrać tego, co na początku chciałem. No, moja pokrewna dusza. Ja też zawsze wybieram to, co chciałem, bo jak nie wybieram tego, co chciałem, to co chciałem wybrać, jest nie tym, co chciałem. Nieważne. Istotnie tylko człowiek wolny może być twórczy. Wtedy William Wallace zaczął pisać wiersze, które urywały głowy. Nie ma samochodu, to ja go wymyślę. Nie ma druku, nazywam się Gutenberg, to ja go wymyślę. No i takie podejście to ja rozumiem. Nie było antycypatora? I jest! Jeżeli jest lansowany na przykład model życia rozwiązłego, prawda, wolny seks, nie róbcie co chcecie, to przynajmniej we mnie wykształca się automatycznie pewna forma protestu. Coś mi tu nie gra. Widzicie, jak ruch jego ust nie pasuje do tego, co mówi? Wolny seks, nie róbcie co chcecie. Gdybyśmy dopasowali słowa do tego, co mówi, to byłoby tak. No ja lubię sobie postukać czasem na boku, wiadomo, i zajarać też trochę lubię czasem. Dzięki edukacyjnemu programowi dla młodzieży poznaliśmy tajemnicę męskości. Teraz wiemy... O, przepraszam, ściągnął mi się nowy film z Jenną Jameson. Teraz będę mógł w ciszy i spokoju sprawdzić, czy antycypator naprawdę działa. Obiecuję ustawić go na dialogi. Uwaga! Antycypator może być stosowany również wtedy... Czekaj. Ja za blisko
Wyszedłem. Ale się zaraz wścieknę. Zamiast oglądać jej twarz, wyświetli się film, który będzie goił